Ależ to apetycznie wygląda. Mnóstwo galaretki, a w niej skąpane są pieczone żeberka. Może to być gotowe, gorące danie lub można na zimno wyłożyć na talerz. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Ciemno za oknem, ale to wcale nie pora wieczorna, to popołudniowa, tylko pora roku jest taka, że za oknami ciemno już jest. Ja mam przed sobą żeberka. I to jakie żeberka? Zobaczcie, no to jest, kurde, no to są żeberka, to widać, prawda? Ale mięsa tu na tym jest tyle, że... Gdyby to była normalna, ciepła pora roku, to ja już bym się z tym na grilla szykował. I tam by z tego dużo dobra wyszło. No ale w grudniu to ja jeszcze nie grillowałem. Chociaż w zimne pory roku się już zdarzało, ale chyba najwcześniej to było w marcu. Może trzeba coś zmienić. Może trzeba wyskoczyć właśnie o takiej porze roku na grilla i wbrew przeciwnościom losu coś sobie ugrillować. Ale póki co z tym nie będę tak postępował. Niemniej, no ja żeberka uwielbiam. Takie żeberka też ich marnować nie należy. Jak widać, pięknie wyglądają, naszego krajowego producenta. Więc wszystko chyba, co dobre mogłem zgromadzić, to już tutaj mam. Tylko teraz muszę to zachować. I pewnie, gdyby one nie były tak ładne, to bym przeszedł obok nich obojętnie, gdyby to wyglądało tak jak te, co w tanich marketach są, gdzie są same kostki pociągnięte, lekko obciągnięte mięskiem. To nie wzbudziłoby to mojego zainteresowania. A obok tego obojętnie przejść nie mogłem, więc żadnych przypraw. Tu jest tego 4,5 kg z kośćmi na razie, ale na tą chwilę nic. Żadnych przypraw, żadnej soli. Troszeczkę zmniejszę te kawałki, żeby były bardziej układne. Poukładam je na blachę, wrzucę do piekarnika, opiekę. Potem po opieczeniu wrzucę do tego pojemnika i będę piekł pod przykryciem do czasu, aż będzie mięsko nie tak totalnie, ale odchodziło od kości, bo nie chcę tego totalnie zmiękczyć, ponieważ będę to jeszcze pakował w takie słoiczki i w tych słoiczkach pasteryzował po to, żeby to na dłużej starczyło, więc tam też jeszcze będzie obróbka cieplna, nie ma co przesadzać, ale musi to być ten etap, kiedy kostki da się już bez większego problemu wyjąć. Kostki jeszcze wrzucę do wody i zrobię na nich wywar, czyli je wygotuję. Może tam dorzucę jakieś warzywka typu marchewka, pietruszka, to już wedle uznania. Wszelkie, no sam wywar oczywiście przyprawię. Przyprawię na pewno kozieradką, lubczykiem. Wszystko to, co się też na rosół daje. Tego typu rzeczy. Potem będę to opieczone mięsko, które finalnie zdąży mi ostygnąć, bo wywarek też już potem musi ostygnąć. Mięsko przyprawię, wymieszam z przyprawami, potem powiem jakie, w ogóle wszystkie szczegóły znajdziecie na blogu, link jest w opisie filmu, tam to przewinięcie na dół znajdziecie, można kliknąć i cały szczegółowy opis i wszystko dokładnie opisane będzie. Mięsko włożę, mięsko najpierw z przyprawami pomieszam, potem włożę do słoika, potem zaleję tym wywarem, który będę miał uzyskany i pozakręcam, poddam potrójnej pasteryzacji. No, ta pierwsza pasteryzacja będzie już taka krótsza, ponieważ mięsko będę miał termicznie obrobione i w zasadzie gdybym poczekał dobę, to można byłoby wykonać tylko 2 pasteryzacje, bo pierwsza obróbka cieplna już będzie, ale że nie będzie w szczelnym środowisku, nie będzie chroniona przed przypadkowym dostaniem się drobnoustrojów, które przecież są wszędzie, otaczają nas w powietrzu, istnieją. Więc wykonam klasyczną potrójną pasteryzację, tylko że ta pierwsza nie będzie tak długa, żeby dokonać obróbki termicznej, ponieważ to jest już niepotrzebne, bo mięsko w tej postaci będę. Więc żeberka pieczone w słoiku. To uzyskam. Koniec gadania. Biorę się za robotę. Najpierw to trochę mniejsze kawałki, tak żeby mi to było ładniej na blachę układać. Zresztą zobaczycie. Biorę się za robotę. Żeberka rozcinam na mniejsze kawałki, żeby się lepiej układały na blasze.
Rozkładam je równo i wstawiam do nagrzanego piekarnika 170-180 stopni i termoobieg. Pod spód wkładam drugą wanienkę, gdyby przypadkiem pierwsza się przepełniła. Po około godzinie żeberka są podpieczone i można je wyjąć. Tak wyglądają. Przekładam je do stalowego pojemnika z pokrywą i wracają do piekarnika. Taka sama temperatura, ale już bez termoobiegu. Piekę do czasu, aż kostki z mięsa da się wyciągnąć. Zajmie to minimum kolejną godzinę. Tu już mam żeberka gotowe i lekko przestygnięte. Czas oddzielić kości od mięsa i włożyć je do przygotowanego garnka. Byłem za bardzo niecierpliwy, to jeszcze wciąż gorące. Muszę ochronić dłonie. Teraz już pójdzie sprawnie. Trochę kostek nazbierałem. Dolewam to, co się wytopiło z żeberek. Mam w lodówce jeszcze jakieś wywary mięsno-kostne, które wcześniej zrobiłem. Dodam je także, bo nic się zmarnować nie może. Garnek już na kuchence, a ja kawałki mięsa lekko rozdrabniam, żeby weszły do słoika. Przygotowałem sól kłodawską, 15 g na kilogram surowej masy żeberek, 2 łyżeczki pieprzu, 2 wędzonej ostrej papryki i 1 łyżeczkę czosnku. Dodaję przyprawy do pieczonych żeberek i mieszam. Zostawiam tak do czasu, aż skończę wywar. W garnku jest bardzo treściwie. Na początku solidnie gotuję, a potem utrzymuję na lekkim grzaniu. Prawie 2 godziny później napełniam słoiki. Muszę sobie dobrze zorganizować pracę. Tak wyglądają żeberka w słoikach. Teraz muszę odcedzić wywar. Używam sita i stalowej wanienki, w której przed chwilą było mięso. Przelewam wywar z powrotem do garnka, bo tak będzie wygodniej. Używam lejka do słoików i napełniam wywarem tak, aby wywar przykrył mięso. Wycieram brzegi słoików i zakręcam je. Nagrzałem wodę do 85 stopni i wstawiam słoiki. Pierwsza pasteryzacja trwać będzie godzinę. Słoiki ostudziły trochę wodę, ale warnik zaraz ją podgrzewa i utrzymuje w zakresie 80-85 stopni. Po pierwszej pasteryzacji wyjmuję słoiki i próbuję je dokręcać. Uwaga, to nie jest bezpieczne. Trzeba to robić ostrożnie i z wyczuciem, żeby słoika nie uszkodzić, bo to gorące szkło.
Tak wyglądają po pierwszej pasteryzacji. Następnego dnia proces powtarzam. Wszystkie parametry takie same, a trzeciego dnia pasteryzacja będzie jeszcze krótsza, bo tylko 40 minut. Po drugiej i po trzeciej pasteryzacji już nie dokręcam słoików. Tak wyglądają po schłodzeniu, ale jeszcze nie w pełni zastygłe. A tutaj już pełne ścięcie galaretki. Zawartość stała się klarowna. Potrójna pasteryzacja za mną. Najpierw oczywiście obróbka termiczna w piekarniku, potem godzina i 40 minut. I następnego dnia jeden słoiczek spróbuję, a reszta ląduje na półeczce w mojej spiżarni. Tak to wygląda. Mnóstwo galaretki, duże kawałki mięsiwa, no i oczywiście trochę tłuszczyku. Jest to gotowa porcja obiadowa. Po prostu wyjąć, rozgrzać, pomieszać z czym tam chcecie, czy warzywa, czy jakieś inne dodatki na węglach oparte, ziemniaki, ryże, czy kasze, wszystko jedno. Albo tak jak ja to sobie teraz zrobię, można to zjeść na zimno. I zaraz Wam powiem, jak smakuje. Najpierw muszę to otworzyć. O! Ja już po zapachu mówię, że to świetnie smakuje. Tak wygląda. Czas to wyjąć, tylko jak to wyjąć? Może spróbuję najpierw coś poluzować nożem. No, pierwszy kawałek się raczej poszarpany wydobędzie. Ale i tu są duże kawałki mięsa. O. Spróbuję chociaż jedną część w miarę w całości wyjąć. O. Teraz się może uda. Zobaczcie, ile to jest mięsiwa, ile to jest galaretki. Wszystko w jednym wydaniu. Pachnie tak, że dosłownie aż mi ślina tutaj gardło dławi. Także dłużej się opierał nie będę. Uwielbiam takie rzeczy. Troszeczkę się trzeba przy tym napracować, ale zapewniam Was, że wszelki włożony wysiłek jest tutaj zwracany powielokroć. Jak się podobało, dajcie łapki w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Takie smakowitości można zrobić tylko w domu. Na razie, trzymajcie się, hej!
Chcesz więcej filmów o przetworach domowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.